a ja jestem dziś na warszawskim festiwalu whisky, który odbywa się po raz kolejny na Stadionie Legii i kręcę się, pytając się Was o Wasze ulubione trunki. Masz swoją ulubioną whisky? Mam kilka ulubionych whisky, ale taką jedną z tych pierwszych ulubionych whisky to był Talisker. Fajna, właśnie to było takie moje pierwsze spotkanie z whisky dymną torfową. Ten klimat taki morski w Taliskerze bardzo mi się spodobał. Jasne. No i też z tego względu w tym roku wspólnie z żoną odwiedziliśmy destylarnię, także to było też niesamowite. A byliście na Sky. Sky, bardzo piękna wyspa, destylarnia, piękna wycieczka, wrażenia, napełniona butelka, także jest zabawa. A co ciekawego na festiwalu dzisiaj próbowałeś? Dzisiaj, wczoraj? Jest to w ogóle nasza pierwsza wizyta na festiwalu w Warszawie. Próbowaliśmy już DSR-y tegoroczne. Nabrałem też cały plecak sampi do domu, także w warunkach domowych, bo to jest zupełnie inna degustacja, na spokojnie będę próbował, będę degustował, porównywał. Także polecamy wszystkim, naprawdę wrażenie mega. Butelki, jakość, dla każdego coś się znajdzie, i dla laika, i dla osób zaawansowanych. No, piękna sprawa. Masz swoją ulubioną whisky? Znaczy w sumie tak, mam swoje ulubione smaki, więc chyba to. Polubiłem dymy. Okej. Byłem w tym roku na Isla, miałem okazję pojechać tam z fajną ekipą. Objechałeś wszystkie destylarnie? Tak, chyba objechaliśmy na Isla wszystkie, z tego co pamiętam to byliśmy wszędzie. I no Ardbeg zrobił na mnie niesamowite wrażenie, smaki. Któryś konkretny? No flagówka to 10, znaczy, nie? W tym momencie jak oni Jurikę sprzedawali, to było świetne, ale też Taravane, tam wtedy pamiętam, że na plaży żeśmy pili 19 i pod krzyżem, nie przypomnę sobie nazwy. Krzyża? Kildalton? Kildalton. Ale tak naprawdę, no, ja po prostu lubię dymy. I tam to też, że te miejsce, że byłem w destylarni, że piliśmy prosto z beczki pewne alkohole, że smakowaliśmy New Make'a, który się lał nam prosto do kieliszków. To było świetne i no, lubię. Ale to nie jest tak, że jestem zamknięty tylko na dymne whisky. Czasami jest taki dzień, że otworzę sobie słodziutkie, jakieś kwiatowe ze Speyside, z Highland i też to się fajnie pije. Ale zakochany jestem w dymach. Okej. Ale tylko Isla, czy dym z Mainlandu też? Też. Tylko, że no wiadomo, że jeżeli mówimy o dymie, no to taką stolicą dymu jest Isla i wszystkie praktycznie, oprócz Bunnahaven, to są dymne. Więc tak. Te dymy z Isla są takie, ale nie zamykam się na żadne inne i bardzo lubię też z innych różnych destylarni, bo teraz wiadomo, że praktycznie każda puszcza dymy. A piłeś na festiwalu coś dobrego? No, Oktomorki piłem. A teraz 16 wyszła, nie? 16.3, 16.1 i są świetne. Jeszcze nie do kupienia w Polsce, ale są do spróbowania są. Do spróbowania są. Super, to właśnie się wybieram je też spróbować, bo ich nie próbowałem. Port Charlotte też jest tutaj bardzo fajny. Teraz nie przypomnę sobie, ale też tutaj jest dobra rzecz. I chyba, znaczy w ogóle jestem lekko zawiedziony, bo nie ma Ardbega dzisiaj w tym roku na festiwalu. Więc Bruichladdich wygrał. Masz swoją ulubioną whisky? Czy mam swoją ulubioną whisky? Mam, ale tak naprawdę każda whisky różni się od siebie i to nie jest tak, że mam jedną ulubioną. Tych ulubionych mam kilka. A jakie to są? Spokojnie mogę wymienić chociażby limitowane edycje Singletona. One świetnie komponują się gdzieś tam w różnych momentach życia. Ale to masz na myśli na przykład, nie wiem, serię DSR-owe jakieś Singletona? DSR Singletona. Pamiętam, bardzo smaczna była na przykład 19. Świetna whisky, bardzo owocowa, bomba, dużo się tam działo. Cenię sobie również te torfowe. Tutaj Bowmore chyba będzie jedną z takich fajniejszych, bo ma ten dym dobrze dopasowany ze słodyczą. Uważam, że jest też kolejna świetna pozycja. No a tak na co dzień to, no oczywiście źle to brzmi na co dzień, ale wiadomo, do takiego sączenia wieczorem. Lubię sobie złapać Ardbega, klasykę typu dyszka, lubię coś lżejszego, ale jednocześnie dalej pikantnego, typu Lucky 13. Uważam, że to takie fajne pozycje. Fajne pozycje. Super, dzięki. A ty masz swoją ulubioną whisky? Powiem podobnie, że to jest trudne pytanie. Ja nie zadaję łatwych.
Na pewno lubię torfy i powiedziałbym, że takim go-to to będzie i Adberg 10 i Afryk 10, mimo że są inne, to naprawdę są fajne, natomiast powiem, że w ostatnim czasie największe wrażenie chyba na mnie zrobił Fettercare 24. No zupełnie inny kaliber, nie? Totalnie. Nie ma tam ani trochę dymu, ale poziom przypraw, poziom orzechów, które według mnie są bardzo dominujące całej linii Fettercare'a, był czymś ekstra i naprawdę to była ta głębia, którą jeżeli szuka się czegoś super, to ja bym wybrał właśnie to. Masz swoją ulubioną whisky? No nie uwierzysz. Destylarnia w ogóle bardzo mało popularna na no, Kilchoman, taka mało znana, mało popularna. Dobra, a dlaczego ten Kilchoman? Dlaczego Kilchoman? No. Znaczy, to pytanie, które zadaje mi każdy, ale każdy otrzymuje inną odpowiedź, ale zawsze jest jedna. Ponieważ pomimo Core Range'u, jak pierwszy raz spróbowałem Mahir Baya, który mnie No. i Sunlight, które są kompletnie opozycyjne wobec siebie, 20-80% zawsze odmienione, to single caski. Oni robią single caski i spróbujesz czasem dobrego single caska, gdzie masz 260-300 butelek i już wiesz, to jest co najlepsze i najgorsze, że już nie spróbujesz nigdy więcej tego. W sensie nie spróbujesz niczego lepszego? Znaczy nie spróbujesz nigdy więcej bo tego. się skończyła Możesz butelka. zasmakować, po prostu masz jedną butelkę i okej, zasmakowało mi, chcę kupić jeszcze, no już nie ma. Dobra, to taki Kilchoman, który ci zapadł w pamięci. Masz takiego? No. Najbardziej. Mój ulubiony, który będzie zawsze moim ulubionym, to Ford Club po Maderze. Ten, który dałem Tomkowi, że to był pierwszy Kilchoman, którego ocenił na bodajże 90. Chodziło o to, że trzy beczki po Maderze, bardzo ciemna Madera, bardzo aktywne beczki i to był Ford Club bardzo taka pretensjonalna whisky, bo nieoczywista, bo ciemna. Każdy myśli, że Porto. Drugą, którą miałbym wybrać, to od przyjaciół, którą dostałem, Distiller House, którą można było dostać tylko jak pojechałeś na miejscu. Jak pisałem do destylarni, też jej nie mogłem dostać. Tylko jak musiałeś pojechać i tam ją fizycznie ją kupić. Tak, i moi przyjaciele na urodziny w tym roku, na początku roku wręczyli mi tą butelkę. Jest moją drugą ulubioną butelką. I trzecia to jest taka top of the top z tych trzech, Land Rover Edition, czyli jak żona Antoniego Willsa, czyli wnuczka współzałożyciela Land Rovera, wypuścili edycję 639, czyli to był ten pierwszy taki, najbardziej taki Land Rover, że Land Rover. To wypuścili do tego whisky, która była dodawana do zakupu. Jak kupiłeś tego Land Rovera, dostawałeś whisky. Dostawałeś tą Kilchoman i mogło się ją dostać tylko wtedy, kiedy kupiłeś Land Rovera. Oczywiście można ją też było kupić tam po kątnie w różnych rzeczach, ale pewien gość się do mnie odezwał, że no prowadzę tam blog, a ja wiem, że ty nie odsprzedasz, to wyślę ci w butelce trochę tej Kilchoman i dostałem i po prostu cieszyłem się jak dziecko, jeden z najlepszych ulepów i jak te 100-150 ml mam jeszcze jakieś 80, także to... Sztos. Masz swoją ulubioną whisky? No dzisiaj tak, dzisiaj Glencairn od Mossa, ewentualnie Glencairn od Canonheada, 85 rocznik, bardzo fajne, bardzo taka oldschoolowa whisky, to dzisiaj mi się wydaje jest top one dzisiaj dla mnie. To nie w zasadzie to generalnie destylarnia Glencairn, tylko butelka, która to już, że tak powiem, chyba ten 8,5 Canonheada. Gdzie ty to próbowałeś? U kolegów u góry, czyli Wiktora Bow Best of Whisky, także zapraszam, bardzo fajny wybór, ceny przystępne, naprawdę polecam. Nie? Czyli oni mają tam po prostu takie swoje starocie? Są starocie, różnego rodzaju ciekawostki, jeśli chodzi o whisky, także warto tam zajrzeć, jak ktoś jest na festiwalu właśnie tu w Warszawie. Masz swoją ulubioną whisky? Wczoraj czy dzisiaj? Może być wczoraj. Piłem Dale Wayne, M21, bardzo mi smakowała. Uważam, że te nowe DSR-y są bardzo ciekawe i interesujące. Mocny wpływ beczki po sherry był wyczuwalny. Bardzo dobra też jest tegoroczna Bunnahabhain 15, która została wydana na chyba festiwal. A, to tam jeszcze nie byłem. Ciekawa rzecz. No, to są chyba dwie takie najciekawsze whisky, które możemy spróbować tutaj na tym pierwszym piętrze. Jest coś, na co się, że tak powiem, czaisz, albo co byś chciał spróbować? Wiesz co, jeszcze wciąż nowe DSR-y są ciekawostką tegoroczną. Tam jest Laga Talisker na pewno. Laga Talisker, Dale Wayne i Clyde. Bardzo jestem ciekawy Clyde, bo jeszcze nie próbowałem. Słyszałem, że jest nowa, ciekawa, odświeżająca. Nie jest tak woskowa, jak normalnie powinna być. Mimo wszystko cena w tym roku mocno zachęca do jej zakupu, więc trzeba spróbować. Masz swoją ulubioną whisky?
Wszystkie japońskie. A jakaś taka konkretna? Nie pamiętam nazwy, ale tak jak jeżdżę tylko Japończykami, tak serio japońskie whisky są po prostu inne. Okej. Są fajniejsze. Okej. Nie wiem jak to określić. Super znawcą nie jestem. Masz jakieś takie coś, co sprawia, że te japońskie są takie właśnie nietypowe? Nie wiem, no powiem wprost, najmniej się czuje alkoholu, jest taka delikatność w nich i dla mnie to definiuje jakość. Okej, jasne, delikatność. A ty masz swoją ulubioną whisky? Tak, chociaż tak jak powiem jak kolega, ewidentnie w tym roku japońskie whisky na festiwalu się wybijają, jest ich naprawdę dużo więcej i faktycznie zróżnicość smaku, aromatu robi zdecydowaną robotę. Ja jestem zaskoczony, bo w zasadzie chyba jeszcze nie widziałem tak dużego wysypu japońskich whisky tutaj, więc myślę, że jak ktoś jest fanem, a chyba trafiłem na takich, to jest co próbować w ogóle, nie? Tak, a przede wszystkim kwestia nawet samego zapachu, to jest zdecydowanie coś innego niż, mam nadzieję, nikogo nie obrażę, szkocka czy irlandzka. Ale hinduska była całkiem spoko. Tak, to prawda. Masz swoją ulubioną whisky? Oczywiście, moja ulubiona whisky to jest Nikka from the Barrel. Okej. Japońska whisky. Fajna w małych buteleczkach półlitrowych. Ona ma tak, ja bym powiedział, że to taki prawie że kwadracik ta butelka, Kwadracik, nie? tak, dokładnie. Ale Okej. fajnie, jest trochę mocniejsza, ale mimo wszystko czuć w ustach, czuć taki delikatną moc, ale po przyłykaniu jest fajna. Także no, to jest mój faworyt. Ale powiem szczerze, że chodzę teraz sobie tutaj dookoła i jeszcze nie znalazłem stoiska Niki, ale mam nadzieję, że zaraz to się uda i skosztuję, spróbuję. Ja ci powiem, że jest bardzo dużo Japończyków w tym roku na festiwalu. W zasadzie to jestem zszokowany, że aż tak dużo ich tutaj obrodziło. No tak, widziałem, oni tam nawet chodzą w samurajskich strojach. Tak, tak. I zachęcają. Więc nawet rozmawiałem z dwoma chłopakami, którzy fanami są też japońskich whisky. To jestem miło zaskoczony, że nie zostaje wybór właśnie w kontekście Niki, 2 butelek i tyle, tylko jest w czym wybierać. No wiesz co, ja powiem szczerze, że jestem fanem marki Nikka i bardzo też polecam gin Nikki, bo jest kapitalny do spożywania spokojnie, tylko na samym lodzie jest kapitalny. No ale tak jak mówię, moim faworytem jest Nikka from the Barrel, a w ogóle cały content, całe to wszystko jest super, bardzo wam wszystko się podoba, także... Super, dzięki.